Siema, Sybil Extreme Vocal i dlaczego nas boli, kiedy krzyczymy? Jest całe mnóstwo przyczyn, które powodują u nas wszelkiego typu zdarcie gardła, ból, podrażnienie śluzówki, czy wiele innych równie nieprzyjemnych efektów naszej wokalnej działalności. Te, które podam dzisiaj, są najbardziej popularne, najczęściej spotykane. Sam przez nie przeszedłem, przechodzi przez nie wiele wokalistów na świecie i też kilka osób, z którymi ćwiczyłem. Pierwszym powodem, przez który nasz głos dostaje w dupę, jest to, że niewłaściwie podpieramy dźwięk, czyli po prostu zaciskamy gardło, napinamy mięśnie w naszym gardle i zamiast brzuchem, naszymi mięśniami brzucha wraz z przeponą, podpieramy po prostu dźwięk naszym gardłem, naszymi prawdziwymi strunami głosowymi, forsujemy mięśnie, forsujemy po prostu całe nasze gardło, mówiąc w wielkim skrócie. Nie wykorzystujemy prawidłowo podparcia. Zaciskanie gardła, żeby wyprowadzić dźwięk, powoduje też to, że ten dźwięk jest słabszy, jest również zaciśnięty, jak samo gardło nie jest swobodny. Ograniczamy też naszą skalę, jej rozpiętość, no i szybciej się po prostu męczymy, a w przypadku wokalu ekstremalnego, kiedy zaciśniemy gardło i na przykład rzucimy growlem, to po prostu nie dość, że brzmi to strasznie słabo, to też bardzo forsownie działamy na cały nasz aparat mowy, zużywamy się szybciej i w dosyć bolesny sposób. Także pierwszą ważną rzeczą jest to, żeby ulokować nasz dźwięk właściwie. To brzuch, czyli mięśnie brzucha oddziałujące na naszą przeponę, tworzą razem podparcie i to właśnie tam powinniśmy ten dźwięk ulokować. To brzuch wraz z przeponą, czyli podparcie, działa na nasze gardło, a nie gardło powoduje powstanie podparcia. Więc jeśli chcemy unikać zaciskania się naszego gardła, zacznijmy od treningu oddechowego, od treningu naszego podparcia. Nauczmy się właściwej projekcji dźwięku i wydobywania z siebie tego właśnie dźwięku. Wtedy nasze gardło pozostanie otwarte, wyluzowane, zrelaksowane, nasz głos będzie brzmiał pełniej, mocniej i będziemy w tym wszystkim bardzo swobodni. Drugą rzeczą, która wpływa na to, w jakiej kondycji znajduje się nasz wokal po wokalnej aktywności, jest kontrola powietrza. Jeśli nie kontrolujemy przepływu powietrza, ilości, jaką pobieramy, jaką wydobywamy z siebie wraz z dźwiękiem, wtedy sprzyjamy po prostu wszelkim właśnie napięciom gardła, a z kolei te napięcia powodują właśnie zmęczenie głosu, uczucie zdarcia lub dużo gorsze rzeczy w zależności od intensywności naszych wokalnych poczynań i działań. Zarówno niedobór, jak i nadmiar tego powietrza powodują wszelkiego rodzaju napięcia w naszym gardle, a przy tym powodują to, że ten wokal nie brzmi tak soczyście, nie brzmi tak objętościowo, obszernie, nie jest po prostu mocny, jest mocno ograniczony. Kiedy mamy za mało powietrza, no to brzmimy, jakbyśmy po prostu churchlali, mając kaszel czy cokolwiek innego. Nie jest to growl i analogicznie nie będzie to też żaden inny solidny dźwięk. A kiedy mamy za dużo tego powietrza, no to też to nie jest growl, jest to w sumie inna odmiana kaszlu, jakby nie było. I też kiedy za dużo tego powietrza nabieramy, możecie to bardzo łatwo sprawdzić, wszystko się napina. Nasze mięśnie brzucha napinają się, gardło się napina, wszystko po prostu się spina niepotrzebnie. Ogranicza to też pole do manewru dla naszych dolnych rezonatorów. Głos nie ma gdzie urosnąć, nie ma gdzie wybrzmieć. Głos to też fala, ta fala rośnie, trochę można sobie wyobrazić takie tsunami, zaczyna się zawsze od mniejszej fali, ta fala narasta, aż w końcu rozpierdala miasta. Dlatego też nadmiar powietrza powoduje nie tylko napięcia w naszym gardle, ale też ogranicza przestrzeń w naszych rezonatorach i nie sprzyja zupełnie mocy. Więcej powietrza nie równa się mocniejszy wokal. Trzecią rzeczą, która sprzyja wszelkiego rodzaju uczuciom jak zdarcie,
ból, wyczerpanie po aktywności wokalnej, z pewnością jest nieprawidłowa technika podparcia. Mówię dzisiaj dużo o takich przeciwieństwach: za mało powietrza, za dużo powietrza i tego typu rzeczy. Również w ten sposób działa nasze podparcie, ponieważ kiedy zaciśniemy nasz brzuch tak mocno, że po prostu jest beton, tak jak już wcześniej wspomniałem, przy nadmiarze powietrza mocno napięty brzuch sprzyja temu, że ograniczamy przestrzeń, gdzie może wybrzmiewać i rosnąć nasz głos. Ograniczamy przestrzeń niezbędną do rezonansu. Dodatkowo, napinając brzuch zbyt mocno, powodujemy napięcie w naszym gardle. To też mocno ogranicza skuteczną emisję głosu na naszym pełnym głosie, sprzyja wszelkiego rodzaju zdarciom. Także podparcie z betonu nie jest dobre, jest zbyt intensywne, zbyt mocne i raczej ograniczające. I nawet jeśli uda nam się zagrowlować albo wydobyć z siebie chrypę, będą one brzmiały dosyć słabo. Jest to po prostu takie wymuszone i dosyć nieprzyjemne do słuchania, bo to brzmi, jakbyśmy robili to z ogromnym wysiłkiem, a chodzi o tę lekkość, o tę swobodę. Zbyt mocne napięcie naszego brzucha tę swobodę po prostu odbiera. Również działa to w drugą stronę. Jeśli mamy zbyt słabo wyćwiczone mięśnie brzucha, albo po prostu nie korzystamy z potęgi podparcia, wszystko co robimy, nieważne czy jest to growl, scream, chrypa, a nawet czysty śpiew, ląduje bardzo intensywnie na naszych strunach głosowych, nieważne czy prawdziwych, czy fałszywych. Wykorzystujemy również do podpierania tego dźwięku właśnie nasze gardło. Więc jeśli nie korzystamy z podparcia, automatycznie przenosimy cały ciężar naszej wokalnej aktywności na nasze gardło, czasem też na nasz język, na usta, na szczękę, ponieważ te mięśnie i te okolice po prostu przejmują cały ciężar dźwięku i podpierają go, żeby brzmiał mocniej. Natomiast mięśnie naszego brzucha są dużo bardziej wytrzymałe, dużo mocniejsze niż te tutaj, no i lepiej sprawdzają się w wykonywaniu zadania, jakim jest podpieranie tego dźwięku. Dlatego musimy nauczyć się wyprowadzać we właściwy sposób podparcie, działając mięśniami naszego brzucha, zwłaszcza w górnej partii, w okolicy naszych żeber, i te mięśnie właśnie wpływają na pracę naszej przepony. Podparcie warto wyprowadzić jeszcze zanim wydobędziemy z siebie dźwięk i podtrzymać je do momentu, w którym ten dźwięk się kończy, a nawet jeszcze ciut dłużej, żeby mieć pełną kontrolę nad tym dźwiękiem, żeby on nam nigdzie nie spierdolił, żeby był mocny od początku, mocny do samego końca i żeby był dla nas po prostu wygodny, swobodny, no i też zdrowy. Czwartą rzeczą, która powoduje właśnie uczucie zdarcia, ból, cierpienie i bezużyteczność naszego głosu przez kilka kolejnych dni, a nawet tygodni, to używanie prawdziwych strun głosowych do wywołania efektu przesteru. Jest oczywiście coś takiego jak yell scream, jest to najprostsza technika wokalna, ekstremalna, która polega na tym, że po prostu drzemy mordę czy cokolwiek innego i można robić to dobrze, natomiast prostota nie idzie w parze z łatwością tej techniki. Jest to technika najbardziej prymitywna, najprostsza, ale też najprościej się przy niej po prostu rozpierdolić. I to na dosyć długi czas. Wiem, bo sam też kilka lat temu sprawdzałem i nie polecam tego. Lepiej nauczyć się korzystać z fałszywych strun głosowych. Nieważne, czy jest to fry scream, false chord, czy ich mieszanka. Jest to dużo bardziej opłacalna, zwłaszcza w ujęciu długoterminowym, rzecz, żeby opanować posługiwanie się fałszywymi strunami głosowymi, aniżeli żeby przyzwyczaić się do tego, żeby wykorzystywać swoje prawdziwe struny głosowe do wywoływania efektu przesteru. Następną z rzeczy, która sprzyja kontuzjom wokalnym, jest zamknięte gardło. Z jednej strony możemy dobrze wyprowadzić podparcie, ale z drugiej strony nadal możemy mieć w naszym gardle jakieś niepotrzebne napięcia. Może być ono po prostu, w cudzysłowie, zamknięte lub niewystarczająco otwarte, niewystarczająco swobodne. Żeby tego uniknąć, dobrze działają
ćwiczenia na rozciąganie naszej mordy, tak zwany face stretching. Dziwne miny jak po zażyciu równie dziwnych substancji, natomiast uwalnia to wszelkie napięcia. Działa też fajnie na rozluźnienie właśnie naszej szczęki, naszych ust, a czasami też języka, w zależności od pozycji, w jakiej ten język po prostu będzie się znajdował podczas tych ćwiczeń. Dobrze również działa na otwarcie samego gardła, symulacja ziewania. Rozdziawiamy naszą gębę szeroko i czujemy, jak wszystko tu się po prostu rozciąga. Cały stres, całe napięcie uwalnia się, odchodzi w niwecz, a my jesteśmy po prostu bardziej swobodni, w gardle jest więcej przestrzeni. Sprzyja to też temu, żeby dźwięk urósł, żeby był mocniejszy, żeby był większy w naturalny dla nas sposób, czyli bez wkładania w to dodatkowego wysiłku, żeby brzmiał mocniej. Otwarte gardło sprzyja temu, że głos bez żadnych dodatkowych wspomagaczy, bez dodatkowej energii i wysiłku brzmi obszerniej, brzmi mocniej. Otwarte gardło jest również bardzo ważne przy wysokich dźwiękach, no bo wysokie dźwięki angażują mocniej mięśnie naszego brzucha, mocniej podpieramy te dźwięki, więc jeśli podpierając dosyć intensywnie dźwięk, nasze gardło nadal będzie nie w pełni otwarte, będzie raczej domknięte, no to ten dźwięk będzie się dosyć forsownie przez nie przeciskał, może to powodować szybsze zmęczenie, ból, jakieś podrażnienie, zdarcie się po prostu naszego głosu. Dlatego otwarte gardło jest bardzo, bardzo ważne. Inną z rzeczy, która ma zdecydowanie ogromny wpływ na uczucie zmęczenia i zużycia naszego głosu, to brak rozgrzewki. Wydaje mi się, że jest to najbardziej popularna przyczyna wszelkich schorzeń wokalnych na świecie, a jest bardzo prosta do tego, żeby jej unikać. Wystarczy się rozgrzać. Może trwać to minutę, może trwać to 10 minut, 15, a może nawet 20. Nieważne ile, ważne, żeby to zrobić, ważne, żeby się rozgrzać, żeby dobrze przygotować się do wokalnej aktywności i dzięki temu wzrośnie nasza wytrzymałość, usprawnimy swoje brzmienie, będziemy brzmieć potężniej, mocniej. Jeśli śpiewamy czysto, będziemy szybciej, łatwiej trafiać w dźwięki, będziemy łatwiej trzymać melodię. Po prostu cały nasz głos wespnie się o kilka poziomów wyżej, a wraz z nim nasza wytrzymałość, a także uczucie komfortu i swobody po zakończeniu wokalnej aktywności. Będziemy dalej świezi, rzeźcy, będziemy mieli w sobie dalej tę moc i następnego dnia bez problemu będziemy mogli to wszystko powtórzyć. Odnośnie rozgrzewki jest jeszcze jedna ważna rzecz. Trochę tak jak z ćwiczeniami na siłowni. Idziemy ćwiczyć, spuszczamy sobie solidny wpierdol i wychodzimy. To też jest błąd i to samo jest w przypadku wokalu, zwłaszcza ekstremalnego. Kiedy mocno napierdalamy, chcąc nie chcąc trochę się zmęczymy, to warto sobie zrobić jeszcze taką nawet minutową rozgrzewkę po zakończeniu właśnie naszych wokalnych poczynań, żeby przywrócić się do takiego neutralnego stanu, a nie przerywać w momencie jakby kulminacyjnym dla naszego wysiłku. Jest to niezdrowe nie tylko w wokalu, tak jak już wspomniałem, w przypadku ćwiczeń siłowych też nigdy nie przerywa się treningu na najcięższym ćwiczeniu w punkcie kulminacyjnym, gdzie ten wysiłek jest największy, tylko delikatnie się po prostu z niego schodzi, żeby przywrócić swojemu organizmowi najbardziej taki naturalny stan. No i sprzyja to po prostu temu, że nie mamy zakwasów na następny dzień czy później. Tak samo jest z naszym głosem, jest on bardziej wypoczęty, lepiej się po prostu regeneruje.